Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Rosji, o tym, na co dziś liczy Władimir Putin, w jakim stanie jest Rosja. O tym za chwilę porozmawiamy. Najpierw, jak zawsze, chciałbym podziękować wszystkim patronom. Dzięki Państwu ten program istnieje, jest w 100% niezależny i obiecuję, taki na pewno pozostanie. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego wspaniałego grona, zachęcam, wejdźcie na mój profil w serwisie patronite.pl i dołączcie do tego grona. A teraz już zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMZO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Barbara Włodarczyk, wybitna znawczyni Rosji, wieloletnia korespondentka, autorka książek, reportaży, programów. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo dziękuję, że pani przyszła do Układu Otwartego. Mnie też jest bardzo miło. Zacznijmy od tego, co Putin zyskał na tym otwarciu na Amerykę, który zrobił dla niego Donald Trump. Trochę Trump nic na tym nie ugrał, a co na tym ugrał Władimir Putin. I to z jaką pompą powitał Putina, bo to jest bardzo ważny element, na który zwracają uwagę rosyjskie media. Co ugrał Putin? A mianowicie to, że dowartościował siebie i dowartościował Rosjan. Bo pokazał, proszę, zobaczcie, jesteśmy przyjmowani na salonach i nawet tutaj nie chodzi o to, że pokazał, że Rosja wychodzi z izolacji, ale pokazał, jak jest witany. Na to stawiały akcent rosyjskie media. Pokazał, że proszę bardzo, wielka Ameryka, niedościgniona Ameryka, bo Ameryka zawsze była takim punktem wyjścia dla Rosji. Rosja zawsze mierzyła swoje siły poprzez porównanie z Ameryką. I otóż Putin mówił swoim rodakom, zobaczcie, ja jestem traktowany w Stanach Zjednoczonych jak równy, jak partner. Rozmawia ze mną Donald, bo tak w rosyjskich mediach Putin mówi o prezydencie Trumpie, podkreślając, że jest z nim na ty i że ma z nim świetne relacje. Żeby zrozumieć, co zyskał Putin, wystarczy tylko przyjrzeć się programom telewizyjnym, które są głównym źródłem informacji dla Rosjan, a zwłaszcza takiemu legendarnemu programowi, który jest prowadzony przez herolda rosyjskiej i kremlowskiej narracji Sołowiowa, którego programie usłyszałam takie zdanie: tylko Rosja i tylko Stany Zjednoczone mogą decydować o losach świata i mogą decydować o losach innych. Bardzo znamienne słowa, przy czym warto podkreślić przy okazji, że gospodarka Rosji jest już 14 bodajże razy mniejsza niż gospodarka Stanów Zjednoczonych. I rola polityczna Rosji de facto też jest wielokrotnie mniejsza i od Chin, i od wielu innych państw. Tak, chociaż sojusz ten antyzachodni, który teraz bardzo wyraźnie buduje i na który stawia teraz Putin, no to jest siła, której nie możemy już dzisiaj lekceważyć. No tylko, że tak jak kiedyś to Rosja była głównym partnerem w tym sojuszu, a teraz jest młodszym jednym partnerem. tak. To rozumiem, że też pije pan do Chin, które Tak. kiedyś w czasach Związku Radzieckiego były nazywane młodszym bratem Związku Radzieckiego, a dzisiaj Rosja jest nazywana młodszą siostrą Chin, ale to jest oddzielny temat. Natomiast co jeszcze można było usłyszeć w tych programach Sołowiowa, które są taką próbką narracji Kremla. One trochę wyprzedzają tę narrację, ale teraz z perspektywy czasu widzę, że wszystko, co robił Sołowiow, jeśli chodzi o narrację antyukraińską, później powtórzyło się ze zdwojoną siłą w takiej oficjalnej narracji Kremla. Dlatego ja tego nie lekceważę, co on mówi. Otóż Sołowiow mówi tak:
Trump jest zuchem. A jego goście, co jest ciekawe, za co chwalą Trumpa? Za nieprzewidywalność, za to, że jak mówi jeden z rozmówców, potrafi zręcznie manipulować i manewrować politycznie. To jest główna cecha. Bo tutaj warto też zwrócić uwagę, że po sierpniowym spotkaniu zmieniło się nastawienie Rosjan do Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone od wielu, wielu lat uważane były za głównego wroga Rosji. Jeszcze w 2024 roku według badań Centrum imienia Lewady, czyli to jest taka sondażownia niezależna od władz, która ma status zagranicznego agenta. Zagraniczny agent w odczuciu takim powszechnym większości Rosjan to jest zdrajca. I otóż według badań tej sondażowni w 2024 roku 70% Rosjan uważało Stany Zjednoczone za wroga, a w sierpniu 2025 roku już tylko 30%, już tylko. Tak duża różnica. Tak duża 70 różnica. a 30. Tak, także to jest taki najkrótsza odpowiedź na to pytanie. I to, że pojawił się nowy wróg w mediach rosyjskich. Tym nowym wrogiem kto jest? Europa. Aha. Cała czy... Sołowiow, jego goście często używają słowa Europa, ale mówią tutaj o Unii Europejskiej przede wszystkim. Sołowiow mówi, Europy już nie ma z ogromnym zadowoleniem i mówi, że głównym zagrożeniem zawsze była Europa, a nie Stany Zjednoczone. No to, że Sołowiow to mówi, to ja się nie dziwię, dlatego że Sołowiow studiował w Stanach Zjednoczonych i według takich, no w zasadzie już potwierdzonych informacji, tam miał partnerkę, która urodziła mu tamże bliźnięta, które mają obywatelstwo amerykańskie, więc to, że on mówi, że I mieszkają w Stanach? nie już wrócili do Rosji, ale związki Sołowiowa ze Stanami Zjednoczonymi są bezsprzeczne i dlatego tym bardziej dziwi ta narracja antyzachodnia, która się pojawiła, ale to jest charakterystyczne dla wielu tych propagandystów, że oni wcześniej byli na fali takiego entuzjazmu dla Zachodu, a dzisiaj są wrogami numer jeden. Oczywiście bardzo takimi brutalnymi, bezwzględnymi i obrzydliwymi, powiedziałabym, dlatego że co na przykład mówi Sołowiow? My zniszczymy kolejny raz Europę, bo ona stanowi dla nas zagrożenie. Jego goście i on mówią, że ta koalicja chętnych to jest koalicja klaunów i głupców. Drwią sobie na potęgę, drwią sobie z braku jedności i braku wiarygodności. No i oczywiście na tym tle krytykują strasznie Zełenskiego i żeby pokazać państwu próbkę narracji takiej, to wystarczy powiedzieć, że Sołowiow mówi o Zełenskim to. On w jednym ze swoich programów powiedział, to chce z nami zasiadać przy jednym stole. A co to ma do powiedzenia? I tutaj powiela narrację Kremla, że Zełenski nie ma legitymacji i nie ma mandatu do prowadzenia rozmów, bo przecież miały się odbyć wybory w 2024 roku, które nie mogą się odbywać ze względu na to, że państwo jest w stanie wojny i to jest taki pretekst dla Kremla, że z nim nie można zawierać porozumień, bo ostatnio Putin mówił, dobrze, ja mogę się spotkać z Zełenskim. Ale w Moskwie. To w Moskwie, to już było po prostu szczyt, powiedziałabym, zabrakło mi słowa, żeby nawet to wyrazić, ale bezczelności zaprosić, to jest nawet mało powiedziane, to nie było zaproszone, to było rzucone w takiej formie, że jak chce, to niech przyjeżdża do Moskwy, na co Zełenski odpowiedział, że ja czekam w Kijowie. Jedno i drugie, jak wiemy, jest w obecnej sytuacji nierealne. Ważne jest to, że to dowartościowanie Rosji to było nie tylko na użytek wewnętrzny, ale także zewnętrzny, bo Putin bardzo dużo uwagi poświęca temu w kontekście tego przyjęcia na Alasce przez Trumpa, żeby jego partnerzy, z którymi buduje ten wielki antyzachodni alians,
zobaczyli, że on właśnie też wyszedł z izolacji i że też jest, że z nim też rozmawia Zachód. Czyli buduje jego pozycję też w tym Także sojuszu właśnie w antyzachodnim. tym, bo powiedział pan, że jednak jego pozycja jest mniejsza i dla niego ważne było, żeby pokazać, proszę bardzo, ja jestem przyjmowany przez Trumpa w jego kraju i dostałem kolejne zaproszenie do Stanów Zjednoczonych. A ja bym, jeszcze raz powtarzam, nie lekceważyła tego siły tego nowego aliansu, nowego starego, bo kraje BRICS, czyli tam Indie, Brazylia, RPA, Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie, to są już od dawna, ale jeszcze powstaje nowa koalicja w Azji Centralnej. Także to jest też ważny przekaz dla tych partnerów z Azji Centralnej i z krajów BRICS. A wracając jeszcze do mediów rosyjskich, do propagandy, do tego, jaki jest jej ton. Na ile on się zmienił w stosunku do początku wojny? Na ile oni mówią innym językiem niż mówili na początku? Czy tam się coś zmieniło, czy jest cały czas tak samo? Bardzo się zmieniło. Aha. A jak? Dlatego, że proszę zwrócić uwagę na to, jaka była pierwotna narracja i pierwotne wytłumaczenie agresji. Otóż kiedy Putin wysłał 70-kilometrową kolumnę czołgów, która jechała na Kijów. To faszyzm mieli likwidować. I bombardował, w pierwotnej wersji jeszcze nie, Aha. I bombardował Kijów nad ranem. Co ciekawe, symboliczne było zbombardowanie wieży telewizyjnej. Oczywiście to nie miało żadnego znaczenia, bo szybko przestawiono się na inne źródła nadawania, ale niemniej to było takie symboliczne zniszczenie wieży telewizyjnej. Otóż wtedy, kiedy wysyłał tę kolumnę i ona zmierzała w kierunku Kijowa, to coż mówił Putin, my w 3 dni dotrzemy do Kijowa, dlatego że my udzielamy bratniej pomocy. Tam na nas czekają, dlatego że my występujemy w obronie rosyjskojęzycznej ludności, która jest wyraźnie gnębiona. I też oczywiście pojawił się szybko argument, że po to, żeby w obronie tejże ludności obalić ten neofaszystowski, banderowski rząd i neofaszystowskie władze. O tyle chybione były te argumenty, że po pierwsze Zełenski sam często podkreśla, że z pochodzenia jest Żydem, że jego dziadek walczył w II wojnie światowej z Niemcami hitlerowskimi i jeśli chodzi o język rosyjski i prześladowanie tej rosyjskojęzycznej ludności, to tutaj Zełenski też nie jest dobrym przykładem, dlatego że on się wywodzi z rodziny rosyjskojęzycznej. On mówił po rosyjsku przede wszystkim. Do agresji i do pełnoskalowej wojny naprawdę rozmawiano tam po rosyjsku. Był taki moment, że po wybuchu wojny wprowadzono taką zasadę, że rozmawiamy w 3 językach, tam 1 dzień po rosyjsku, na początku, bo teraz już nie. Po rosyjsku, drugi po ukraińsku, trzeci po angielsku. Natomiast on rzeczywiście pochodził z rodziny rosyjskojęzycznej i nie mógł powiedzieć, że był gnębiony jako ludność rosyjskojęzyczna. Co ciekawe, kiedy robiłam taki film o Zełenskim, nazywał się Ukraiński Sługa Narodu, to tam w szkole, w której się uczył, w liceum, pokazała mi nauczycielka jego oceny. I wtedy była 5-punktowa skala ocen i on miał tylko 2 czwórki. Same 5, był prymusem, tylko 2 czwórki. Pierwsza to była z WF-u, co jest o tyle ciekawe, że jest człowiekiem bardzo wysportowanym dzisiaj, a druga to była z języka ukraińskiego. I ja oczywiście pojechałam do nauczycielki, która mu wystawiła taką ocenę i ona powiedziała, że wtedy bardzo źle mówił, ale pochwaliła, że szybko robi postępy. Więc ten argument, że jadą pomagać swojej ludności rosyjskojęzycznej, która jest prześladowana i że chce obalić rząd neofaszystowski i banderowski, to oczywiście były chybione argumenty. No i wkrótce się okazało, że ta kolumna wcale nie jest witana kwiatami, jak to miało być i że to nie tylko 3 dni, tylko się zapowiada długa wojna. No i wtedy się wyraźnie zmieniła narracja. To się już wtedy pojawił taki argument, że to jest uderzenie prewencyjne. Że gdyby nie atak Putina, to wtedy zaatakowałby Zachód,
rękoma Ukraińców oczywiście, bo Zachód jest przedstawiany jest jako właściwy dysponent Ukrainy, a Ukraina nie ma nic do powiedzenia. Bardzo charakterystyczne i znamienne jest to, że Putin nigdy nie wierzył i do dzisiaj nie wierzy w to, że rewolucja pomarańczowa i później Euromajdan, zwany rewolucją godności, to był szczery odruch społeczeństwa, że to była wolna wola Ukraińców. On jest głęboko do dzisiaj przekonany, że to byli kupieni ludzie i że to wszystko było finansowane przez Zachód. Z tego, co słyszałem, znaczna część, jeśli nie większość zdecydowana Rosjan dzisiaj już w to wierzy. Tak, absolutnie. Absolutnie wierzą. Nie wierzą w wolną wolę Ukraińców. Dobra, a jak się to zmieniło? No bo potem teraz to już się stała wojna przeciwko całemu Zachodowi. No właśnie wtedy, skoro się okazało, że nie, że nie można już mówić, że oni czekają na naszą pomoc i że my udzielamy bratniej pomocy, no to już się zaczęła wojna z Zachodem. Oczywiście pomoc udzielana Ukrainie też jest wykorzystywana jako argument, że zobaczcie, to, co myśmy mówili, to Zachód finansuje, to Zachód wspiera. Ciekawe jest jeszcze to, że na przykład do 2023 roku, kiedy nie dotykała ta wojna nie Rosjan, bo Rosjan to jest druga rzecz, czy ona dotyka, czy nie, ale bezpośrednie działania wojenne w pierwszym okresie nie dotykały terytorium Rosji. To była jedna sprawa, ale w 2023 roku, kiedy pierwsze drony dotarły na Krym, i doleciały na Krym, to jaka była reakcja większości Rosjan? Wcale nie była to złość skierowana przeciwko własnym władzom, że wywołaliście wojnę i my żeśmy dostali rykoszetem, że myśmy teraz cierpimy z waszego powodu, tylko całą winę znów zwalono na wstrętnych Ukraińców, którzy chcą poniżyć Rosję i są rękami Zachodu, który chce właśnie upokorzyć, poniszczyć i zniszczyć Rosję, która jest wielka i wstaje z kolan. No bo to jest ta narracja w odczuciu Rosjan, większości, mówimy o większości. Putin broni interesów Rosji. I im bardziej jest stanowczy, tym większe ma rankingi. Ja patrzyłam na rankingi ostatnie, też z sierpnia tego roku przeprowadzony przez wspomniany przeze mnie instytut, czyli Centrum imienia Lewady, tam jest 87%. Nawet poparcia dla Putina. Nawet jeśli jest mniejsze, no to naprawdę nie ma wątpliwości, że większość Rosjan popiera Putina. I tu nie ma dwóch zdań. A co chce osiągnąć, i tu też nawiązując do tego spotkania z Trumpem, bo ten argument też później się pojawiał w różnych komentarzach. On chce, żeby przywrócić świat dwubiegunowy, żeby Rosja pełniła taką rolę i miała taką pozycję jak Związek Radziecki i żeby szanowano jej strefy wpływów. A Putin uważa, że Ukraina jest strefą jego wpływów i koniec, kropka. I on to mówił od początku. I nie tylko Ukraina, ale Ale państwa bałtyckie. 15 ale państwa też bałtyckie już nie tak. Ukraina zawsze była najbardziej tak. bolesnym takim punktem ze względu na liczbę powiązań, ze względu na to, żeby była takim państwem buforowym. On się nigdy nie pogodził z tym, że Ukraina odwraca się na zachód. A jak dzisiaj jeszcze, pozostając przy mediach i przy narracji, przy propagandzie kremlowskiej, jak dzisiaj jak jest Polska opisywana? Co się dzisiaj mówi o Polsce tam? Polska od dawna miała bardzo złą prasę i nie będę cytowała, bo bardzo pogardliwie się wypowiadały media o Polsce. Sołowiow mówił, że Warszawę trzeba zniszczyć i że jak się zrzuci bombę atomową na Warszawę, to się wszyscy uspokoją. A wszyscy goście w studiu zaśmiewali się, że to świetny pomysł. Zawsze miała złą prasę, ale ostatnio... A zawsze to tak naprawdę od kiedy się to... Tak naprawdę od pomarańczowej rewolucji. Na początku, jeszcze w latach 90. Po upadku Związku Radzieckiego, w okresie, kiedy Rosjanie byli jeszcze zafascynowani Zachodem, liczyli na te przemiany, które bardzo szybko nastąpią i że oni lada moment zaczną żyć tak jak na Zachodzie, to jeszcze Polska miała dobrą prasę. To jeszcze uważano, że polskie korzenie nobilitują. To jeszcze niektórzy chętnie się przyznawali do jakichś związków z Polską. Ale takim
gwałtownym momentem przełomowym to była rewolucja pomarańczowa, kiedy Warszawa i władze wsparły pomarańczową rewolucję i tego Putin nie, jak mi mówiono, nigdy Polsce nie zapomniał, bo to dla niego był ogromny policzek. I wtedy właśnie zaczęto mówić o niewdzięcznych Polakach, którzy, uwaga, tyle dostali dobrego za czasów Związku Radzieckiego, to teraz nam się tak odwdzięczają. Czyli to było wyraźnie ten moment. No i to był też moment, kiedy Rosja zaczęła poprawiać swoją sytuację, że po kryzysie lat 90., kiedy po rozpadzie Związku Radzieckiego rzeczywiście sytuacja była tragiczna, bo była 3-cyfrowa inflacja, była wielka rewolucja kryminalna, gdzie dzielono rynki wpływów, gdzie w odczuciu większości Rosjan bandycka prywatyzacja następowała, gdzie ludzie miesiącami nie dostawali pensji, to te początek lat 2000, no to było, można powiedzieć, to były takie złote czasy. Koniunktura na ropę sprzyjała, poziom życia się poprawiał i to był taki okres, gdzie wyraźnie wszyscy odczuli poprawę życia i na tle tych lat 90. to ten Putin i ta jego polityka wyglądała świetnie. I wtedy już się zaczęto mówić o tym, jak ta Polska jest zła i wyraźnie się pogorszyło nastawienie. Ale mówię, po pomarańczowej rewolucji nie mam wątpliwości. A teraz, w ostatnich miesiącach, jaki jest ton? Czy Polska jest jest elementem, państwem, który jest jednym z państw europejskich, które generalnie są złe, czy mamy jakąś tam szczególną rolę? W sensie, tak naprawdę ciekawi mnie to, czy jakiś jest fokus na Polskę większy? Nie. Teraz proszę sobie wyobrazić, że zwłaszcza w ostatnich dniach głównym wrogiem kto jest? No oczywiście Francja, Wielka Brytania, no i to, co już mówiłam, koalicja chętnych. Ponieważ Polska A Niemcy? Jakie są? To przecież... O Niemcy nie, teraz Niemcy już nie, też mają złą prasę, już też oczywiście Niemcy to już nie to samo, no bo dopóki oczywiście był Nord Stream, to byli dobrzy, ale teraz już niekoniecznie. Ale nie są na szpicy tych wrogów. No, Francja i Wielka Brytania oczywiście tutaj wiodą prym, jeśli chodzi o największych i państwa bałtyckie. Mówię, Polska też była w tej czołówce, ale ponieważ Polska zadeklarowała, że nie będzie wysyłała swoich żołnierzy z misją na Ukrainę, no to troszeczkę trzeba było stonować. To bardzo wyraźnie widać. To jest świetna rzecz. Widać w tych mediach, jak się zmieniają nastawienia poszczególnych krajów. Tutaj jest taka narracja... Ale rozumiem, że to nie jest wyraz aktualnej emocji wśród elit rosyjskiego, jest to prikaz płynący z Kremla. To jest ewidentne. To już jak ja powiedziałam, że właśnie ta narracja wyprzedza o 2 kroki to, co za chwileczkę powie Kreml, albo wzmacnia to, co mówi Kreml. Mówimy tu oczywiście o mediach elektronicznych, o telewizji, która wciąż ma ogromne znaczenie, powiedziałabym znacznie większe niż w Polsce i w Europie Zachodniej, chociaż oczywiście internet no też odgrywa dużą rolę, chociaż jak się poczyta, co piszą internauci w mediach tych rosyjskojęzycznych, no to często to jest spójne i zbliżone do tego, co mówią te media elektroniczne. A czy jest taka atmosfera i oczekiwanie, że dobra, no musimy pokonać tę Ukrainę, musimy ją upokorzyć, ale to nie koniec, bo mamy jeszcze inne cele i powinniśmy też przywrócić państwa bałtyckie do naszej nie tylko sfery wpływów, ale w ogóle po prostu do część naszego państwa. Takie groźby padały nawet z ust wspomnianego Sołowiowa. Już wielokrotnie je dotyczyło one i Warszawy, i państw bałtyckich, ale na zasadzie, jeśli będzie Zachód podskakiwał, to my zrobimy z tym porządek. I z tą Europą zrobimy porządek. Tak, to od czasu do czasu przebija się, no ale teraz jest króluje taka narracja wielkiego triumfu, że my jesteśmy niezwyciężeni i my tutaj odnosimy wielkie sukcesy i my jesteśmy dobrzy i my zbawiamy świat. Proszę bardzo, pierwszy przykład z brzegu.
to, co oni na przykład mówią o ludności cywilnej, czy na przykład o tym, co się wydarzyło niedawno, czyli atak, w czasie którego ucierpiały budynki rządowe na ulicy Bankowskiej. Bankowej W Kijowie. To też właśnie nawet dzisiaj wysłuchałam, co oni mówią. Mówią, że to jest mistyfikacja, że to jest, że na pewno to nie był atak na budynki rządowe, że nie ma, jak oni mówią, żadnego ujęcia, które by pokazywało moment spadania rakiety, czyli odłamku. Chociaż oni powiedzieli, że to w pewnym momencie była mowa, że to nie dron i nie rakieta, tylko to były odłamki zestrzelonego dronu. Bo to tak pewnie było. Pewnie tak było. I Ale na początku ale potem mówili, że nie. I bardzo się nabijali, przy czym to już nie u Sołowiowa, tylko w jednym z wydań programu informacyjnego Wieści pokazano takie nagranie premier Ukrainy, która chodzi po budynku i pokazuje zniszczenie. Ja mówię, jakoś nigdzie nie ma ogólnego planu, który pokazywał, że to jest właśnie tam. To jakiś jest dziwny pożar. Na przykład, kiedy takie bombardowania, w których giną cywile, też są wszystko lekceważone, spychane na dalszy plan, albo wręcz pomijane milczeniem. Ale proszę wytłumaczyć jedno, przepraszam, że wejdę w słowo. Bo ja myślałem, że jak trafili w ten budynek rządowy, Będą się wszystko szczycić. odłamki, to będą się szczycić. No proszę bardzo, trafiliśmy w budynek Za rządowy, grubo. za chwilę ich weźmiemy. No to już jest za grubo, to jednak chyba by się wystraszyli konsekwencji. Bo jeszcze tutaj, jeśli mówimy o Stanach Zjednoczonych, jest jeszcze jedna ważna rzecz. My mówimy oczywiście, że tak jak powiedział Ławrow bodajże wczoraj czy przedwczoraj na otwarciu roku akademickiego w uczelni dyplomatycznej, tam jest taki zwyczaj, że on zawsze inauguruje nowy rok akademicki, to on mówił o pragmatyzmie Stanów Zjednoczonych w kontekście właśnie spotkania z Putinem i że to jest taki dowód na to, że Stany Zjednoczone chcą wreszcie wysłuchać naszego głosu, chcą usłyszeć, co my mamy do powiedzenia. Ale w tych samych wydaniach wiadomości można usłyszeć bardzo krytyczne uwagi dotyczące sankcji wprowadzane na Indię czy na Chiny. Czyli sankcje na państwa, które współpracują z Rosją. Tak. I tam jest jednoznacznie taki kpiarski ton, że co oni mogą na tej zasadzie. Także to nie jest tak dokładnie, że te Stany Zjednoczone już są takie cacy. Absolutnie nie. Z jednej strony tak, bo się spotkał Trump z Putinem i to jest dobrze, ale gdzieś w tle dają do zrozumienia, że to nie jest jeszcze wszystko, bo te Stany Zjednoczone jeszcze chcą karać naszych sojuszników. Także tutaj to też warto o tym pamiętać. A na ile czy w ogóle się zmienia jakkolwiek nastrój w Rosji? No wiem, że nie była pani tam od 5 lat. Bardzo tak, bo uważnie śledzę. Tak, ale czy może pani odczytać to, na ile się zmienia to? No bo przecież ja wiem, że już to wszyscy o tym wielokrotnie mówiono. Tak? Po wojnach czeczeńskich, jak dotarły obrazki ofiar, prawda, no to było to szokiem i zmieniał się nastrój w społeczeństwie. Tutaj ofiary są wielokrotnie większe i nic. Niż w wojnie w Afganistanie, która trwała 10 lat. 15 000 żołnierzy radzieckich zginęło w wojnie w Afganistanie i wydawało się, że jak tylu chłopców przyjedzie w cynkowych trumnach, to już będzie A krach. tu przecież n-krotnie więcej jest tego. Nie wiemy dokładnie ile, bo obie strony oczywiście nie podają tych informacji, no ale mówi się, że co najmniej 250 000 obywateli Rosji zginęło, a jeszcze CNN tak podawał na podstawie jakichś tam... Prawie miliony wyeliminowanych. Tak, że jeszcze zaginionych, ale ja mówię jeszcze o zaginionych bez wieści. To tam 50 co najmniej tysięcy. Mówimy o takim dolnym pułapie. Tak. Także to są wielokrotnie większa liczba ofiar. Ale to jest teraz... bardzo duże miasto. Tak, Tak, ale zniknęło bardzo duże rosyjskie miasto. tylko teraz była jednak inna narracja. Proszę pamiętać, że wojna w Czeczenii to była wojna, o której dużo mówiono prawdy z racji tego, że ona się odbywała jeszcze na fali takiej, powiedziałabym, demokratyzacji, jaka panowała jeszcze w Rosji. Wtedy Jeszcze media były bardziej otwarte. pokazywały, tak, więcej mówiono o tym. Teraz narracja, która była budowana latami i to od lat szczenięcych dzieci, najmłodsze już
już są przyzwyczajone do tego, że musimy bronić interesów Rosji. Rosja jest wielka i nie ma nic ważniejszego. No i powstaje taki kult śmierci, prawda? Kult śmierci bohaterskiej. Putin powiedział, że lepiej zginąć w okopach niż od wypicia wódki. Czyli ten taki kult i poświęcenia dla Rosji jest bardzo ważny. Czyli to niemalże jak szachedzi w islamie. Absolutnie oni są no można powiedzieć, że jest budowany kult takiego bohatera, który ginie. Ważne jest też to, że no w większości są to werbowani ludzie no nie z dużych miast, tylko można powiedzieć z głubinki. Oni w pierwszej kolejności idą na wojnę, gdzie poziom życia jest dużo niższy. No i nie ukrywajmy, że jednak oni dostają dobre pieniądze za udział w tej wojnie. Dlatego, że pomysł, żeby zrobić powszechną mobilizację, jak wiemy, nie wypalił, bo 1 milion osób wtedy wyemigrowało z Rosji ze strachu, że zostaną powołani i to dało do myślenia, że lepiej musimy zachęcać w inny sposób tych ludzi, żeby szli ginąć. No bo umówmy się, to traktowani są no jak mięso armatnie często. W związku z tym ten system zachęt ogromnych. No jeżeli średnia pensja w Rosji, mówimy o średniej, która też, jak to ze średnią bywa, że średnią temperaturą w szpitalu, prawda? No ale średnia w przeliczeniu na złotówki to jest jakieś tam 4,5 tysiąca, a żołnierz kontraktowy dostaje żołd wielkości około 10 000 złotych. Jeżeli dostaje też jednorazowo za sam fakt podpisania, na przykład w Moskwie jest najwyższy, bo tam jest około 90 000, do tego dochodzi wiele innych przywilejów, nie mówiąc już o tym, że dostają naprawdę duże odprawy, jeśli udowodni się śmierć. No, ale dlatego między innymi jest tak duża liczba osób, które zaginęły bez wieści, no to też daje możliwość niepłacenia tych odszkodowań. No to A zwłaszcza te pieniądze to są ogromne. W Moskwie one znaczą znacznie mniej, ale na prowincji to są oczywiście, no mówię, no, ja mówię o średniej 4,5 tysiąca złotych, w przeliczeniu na złotówki oczywiście średnia pensja, natomiast w takich krajach kaukaskich czy tych biedniejszych jest dużo mniejsza, dlatego można się ustawić. No nie zapominajmy też o tym, zwłaszcza rodzina może się ustawić po śmierci. A jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę to, że 25% stanowią byli więźniowie, którym darowano wyroki, no to o czym my tu mówimy, prawda? Także... Ale czy rzeczywiście jest tak, jak krążą legendy, że te rodziny bardzo często chętnie wysyłają synów swych? No taki film się ukazał na ten temat, no bo już nie pamiętam, czy to robiła Nowa Gazeta, czy to robiła Fundacja Nawalnego. Film, w której nie byli żołnierze, no żołnierze i opowiadają o tym, w jaki sposób ich rodziny nakłaniały do tego, żeby szli walczyć. Także ja myślę, że to nie tylko wynika ze strachu, że jak jesteś, że jak nie odmówisz, to będziesz spotkać się coś złego. Myślę, że to jest też szczera chęć zarobienia pieniędzy. No a w sytuacji, kiedy my dokładnie nie wiemy i oni także, jak dużo ludzi ginie i co się tam dzieje, nie mają pełnego obrazu. No tam pewnie ten obraz mają dużo jest... mniej pełny niż my mamy. No tak, to jest obraz triumfu. No dzisiaj też patrzyłam, mówią cały czas o triumfie, o tym, że zdobywają kolejne miasta. No potwierdził to dzisiaj Zełenski, mówiąc, że jedna z wiosek została zaatakowana, zginęło 20 cywilów, więc oni mają też... Emerytów stojących w kolejce po emeryturę. Nie ma takiego obrazu. Miasto. To jest jako triumf zdobywanie, odzyskiwanie ziem, które są ich ziemiami, no bo przecież parlament wpisał tę ziemię jako własność do konstytucji, jako własność już Rosji, chociaż jeszcze nawet całego obwodu donieckiego i ługańskiego nie zdobyły wojska rosyjskie, bo jeszcze tam... A mówiła pani, że
śledzi pani te nastroje, więc jak one się zmieniają w trakcie wojny? Czy cokolwiek się zmienia, czy cały czas jest stały poziom entuzjazmu? Jeśli chodzi o rankingi, mówię, popatrzcie Nie, na mówię- no, ale mówię o entuzjazm, takie- już mówię. Bo takie jakby poczucie, czy ludzie, no wiem, że pani tam nie ma, tak? No nie ale ma, pewnie ale ma na pani, przykład, może pani wyczuć pewne rzeczy. Czy coś się zmienia? Czy ludzie wystarczy- zaczynają jednak, czy dociera w jakikolwiek sposób ta wiedza o liczbie ofiar i o tym, że ta wojna nie idzie, że ludzie są zmęczeni, no jednak pewnie trochę gorzej im się żyje. Tak, to jest oddzielny temat, że wyraźnie w tym roku widać już spowolnienie. Jeszcze to nie jest krach, ale spowolnienie wyraźne, to już nawet oni sami o tym mówią, o recesji, bo tego się nie da ukryć. Natomiast zaczęłam mówić o tym, że jak była pierwsza tej powszechnej mobilizacji i uciekło wtedy 1 000 000 osób, ale to nie tylko uciekali ludzie przed mobilizacją, ale również przed represjami, bo naprawdę przeciwstawienie się temu, co mówi Kreml i krytyka wojny wymaga heroicznej odwagi. Tu nie ma dwóch zdań, ja tylko powiem 2 przykłady proste. Pierwsze z brzegu. Ilja Jaszyn, to on dostał 8 lat za to, że mówił prawdę o ofiarach Buczy, a taka dziewczyna, jakaś artystka, przyznam szczerze, że wcześniej nie znałam, nazywała się Sasza Skoczylenko, dostała 7 lat łagrów za 5 etykietek z hasłami, które krytykowały wojnę. Ona zrobiła takie naklejki, które przyłożyła w jakimś supermarkecie i zakleiła prawdziwe etykietki. Doniosła na nią emerytka i ona dostała 7 lat. Oboje zostali później wymienieni w ramach tej wielkiej sierpniowej wymiany. Natomiast część osób po prostu zamilkła. To jest taki obraz, który ja wyraźnie widzę, takiej apatii i takiej emigracji wewnętrznej. Ci, którzy zostali, naprawdę, tu nie mam wątpliwości, że boją się mówić. Ja mam kontakt z kilkoma osobami telefonicznymi. Nie wiem, jak będzie dalej, bo już teraz zapowiadają blokowanie komunikatorów WhatsApp i być może niedługo nie będziemy mogły rozmawiać tak swobodnie, ale nawet taka moja koleżanka, która mi pomagała jako researcherka w Moskwie, ona nawet już unika tych tematów. Wyraźnie widzę, że nie chce mówić. Natomiast powiedziała, że jest rodzaj apatii. To, co Jerofiejew nazwał, nie wiem, czy pan zna ten termin, ale on mówił nie tylko o wojnie, ale i o wcześniejszej postawie wobec Putina. On użył bardzo takiego dosadnego wyrażenia pochuzm. Natomiast to można przetłumaczyć tumiwisizm. Taka obojętność, to co ja nazywam takim obojętnym przyzwoleniem bezrefleksyjnym. Chociaż ta oryginalna wersja brzmi mocniej. Mocniej i wdzięcznie, jak to u Jerofiejewa, który jest bardzo obsceniczny, ale bardzo dosadny. Wiktor Jerofiejew, nie wiem, czy ja go bardzo lubię, go często cytuję, to jest opozycyjny pisarz, który jest też takim komentatorem i świetnym obserwatorem i bardzo trafnie opisuje stan społeczeństwa i mentalności Rosjan w taki bardzo dosadny sposób. Oczywiście on jest też już na indeksie. Dlaczego mówię, czyli tak, z jednej strony mamy apatię i niemówienie o niczym, a z drugiej strony mamy ludzi, którzy wyjechali i oni są w najgorszej sytuacji, naprawdę. Wyjechali jedni na chwilę, bo się bali powszechnej mobilizacji. Jak robiłam o Izraelu, właśnie ten rosyjski akcent w Izraelu, taki dokument o Rosjanach, którzy wyjeżdżali, emigrowali. Na początku to była emigracja za chlebem w latach 90. Nomen omen, gdzie ich osiedlano głównie na zachodnim brzegu Jordanu, wiadomo. A ta nowsza fala to były właśnie już pierwsze miesiące po rozpoczęciu agresji na Rosję. I oni nawet nie ukrywali, wręcz mi mówili, przyjechaliśmy tutaj, żeby zdobyć drugi paszport i móc podróżować po świecie, bo my nie chcemy już być zamknięci, to nas boli. Wrócimy. Jeden z moich rozmówców w Izraelu, który musiał wyjechać, jest też takim komentatorem opozycyjnym. On powiedział, że to są wyjazdy na PPZ. Paka Putin żywoi, czyli dopóki Putin żyje, a potem na pewno wrócą.
Można czasami oglądać bardzo ciekawe reportaże, które robią właśnie takie opozycyjne media za granicą. One są zamieszczane na Mówi YouTubie. pani o rosyjskich zagranicznych. Tak. I tam pokazane są historie ludzi, którzy musieli wyemigrować, dlatego że grozi im realny wyrok za tak zwane fejki o wojnie z Ukrainą, która nie jest nazywana wojną, czyli nazywana jest wojskową operacją specjalną, chociaż coraz częściej i w mediach oficjalnych można usłyszeć takie sformułowanie wojna. A dlaczego nie użyto takiego sformułowania? No bo chodziło właśnie o to, żeby pokazać Rosjanom, że was te działania nie dotyczą, że was nie dotyczą. No i większości nie dotyczą. Mówię o działaniach wojennych samych, prawda? No mieliśmy Kursk, mieliśmy ostatnio też... Mieliśmy ostatnio ataki na rafinerię, prawda? One są zauważane przez ludzi, że poza tym, którzy mieszkają w pobliżu tych rafinerii, czy mówi się o tym, że... Nie za bardzo, bo jak była ta rafineria, bo tam było kilka takie, były serie, ostatnia chyba była w Riazaniu i pojawiły się kolejki po benzynę, to cóż mówiono? Bo to są spekulanci, próbowano winę zrzucać na kogoś innego, to jak można było nie pomyśleć o tym, że się okres wakacji i wyjazdów zbliża, też jest pomniejszana ich rola. Oczywiście, pamiętajmy, że ponad 30 jest dużych rafinerii i tam chyba kilkadziesiąt, 80 parę mniejszych. No i to nie jest tak, że te ataki już zrujnowały całą infrastrukturę. Też nie ma o czym mówić, to nie jest jeszcze tak. Ale niemniej na pewno wzrost cen na benzynę to był efekt, bez dwóch zdań, tych rafinerii. Ale wracając jeszcze do tego, co mówią ci za granicą, którzy musieli uciekać. W tych wszystkich na YouTube'owskich kanałach, ale nawet u nas jest taki kanał, WOT-TAK się nazywa, to jest robiony przez Ukraińców, Rosjan, Białorusinów, którzy mieszkają w Polsce. Tam jest dużo poruszających materiałów, gdzie widać, że ludzie, którzy musieli wyjechać, tęsknią niemiłosiernie za swoim krajem. Oni się też do końca nie mogą zaadaptować w nowych krajach, między innymi ze względu na to, że świat nie jest sprawiedliwy. I źle ich traktują. I odium. Ja sam, jak ja słyszę rosyjski język na ulicy, tak, to mnie burzy się od razu się burzy i zawsze potem sobie myślę, a może to jest ktoś, kto... I zadaję sobie pytanie, kto to jest i nic nie robię. O tym, że jednak wielu Ukraińców do tej pory mówi po rosyjsku. Tak. My nigdy nie wiemy, kto jest, bo Rosjan jest mało w Polsce. Czasem można rozpoznać Rosjan po sposobie zachowania, ubiorze i tak dalej. Też, to zgadzam Nie się. tylko w Polsce. Ale właśnie dokładnie to jest to, prawda, że odium spada na wszystkich. I jak tutaj był Ilja Jaszyn, A jak gdzieś w Azji, to są ci Rosjanie, którzy mogą ciągle jeździć, nie? Ale Rosjanie jeżdżą też po Europie, umówmy się. Jeżdżą też oczywiście. My o tych Rosjanach, którzy nie uciekli, tylko po prostu, którzy dalej są. Którzy mogą, tak, którzy mogą, no bo po pierwsze, mówimy, że to tak strasznie dotknęły te zakazy wizowe. No to po pierwsze 70% Rosjan nie ma paszportów zagranicznych, czyli w ogóle nie może jeździć i nie jeździła nigdy. Po drugie... 70%. Tak. Po drugie znaczna część Rosjan bogatych ma jakiś drugi paszport, albo jakiś izraelski, albo inny, bo były te takie wizy biznesowe i też jeżdżą. Bogaci jeżdżą, nawet ci, którzy mają jeden paszport, to mogą sobie jeździć do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Dubaj, to wiadomo, czy jakieś inne kraje. A poza tym też zwróciłam uwagę na jeden fakt przy okazji tego, że Fico wspomniał o wydawaniu wiz szengenowskich dla Rosjan. Zresztą to podchwyciła też prasa rosyjska. I przy tej okazji zaczęłam drążyć i wyszło, że nigdy nie było formalnego zakazu wprowadzania wiz w Unii Europejskiej dla Rosjan. To się tak stało jakby w sposób taki naturalny i tak naprawdę takie najbardziej restrykcyjne ograniczenia wprowadziło kilka państw, które graniczą z Rosją, czyli Polska, Norwegia, kraje bałtyckie. A reszta jakoś podchodziła do tego
z większą, że tak powiem, otwartością, co nie znaczy, że przyjeżdżali Rosjanie. Nie, oni też się boją, a ci, którzy wyemigrowali, mówię, narzekają też na to. Mówił o tym Jaszyn, ten, który dostał 8 lat za informowaniu o zbrodniach Buczy, które Rosja przedstawia jako mistyfikację, bo w narracji Ławrowa Rosja na nikogo nigdy nie napadała. Nie wiem, czy pan widział, ja w swojej książce też to, książka, która się nazywa Szalona miłość, chcę takiego jak Putin, tytuł prowokacyjny, który jest kompilacją 2 piosenek. Szalona miłość nawiązuje do piosenki Makarewicza, takiego legendarnego radzieckiego, a potem rosyjskiego rockmana, który w tej chwili mieszka w Izraelu, musiał wyemigrować, bo jest na indeksie już od dawna. On zaczął krytykować Kreml już w 2014 roku, chociaż wcześniej, jak wiele rosyjskiej inteligencji, popierał Putina. I on napisał taką piosenkę Mój kraj oszalał. I dla mnie to był właśnie taki, stąd się wziął pierwszy tytuł Szalona miłość. Szalona w sensie wielka i nienormalna. Druga Chcę takiego jak Putin, to jest słynna piosenka, która była napisana Chcę takiego jak Putin, pełnego sił, Chcę takiego jak Putin, żeby nie pił, która też była napisana przez Saszę Jelina dla żartów, a potem się okazało, że została przyjęta dosłownie. Ale zaczęłam opowiadać i wątek mi się urwał, że w tej książce wspominam i już nie pamiętam, o czym wspominam. To przerzućmy, bo ja mam następne pytanie o otoczenie Putina. Czy pani widzi jakieś zmiany w otoczeniu Putina, tych ludzi, którzy stali się bardziej wpływowi, bardziej ważni, inni są odrzuceni? Czy tam coś z tego można odczytać? Dobre pytanie, dlatego że rzeczywiście to, co się dzieje, jest banał, ale to prawda. Za murami Kremla jest owiane taką tajemnicą, że tylko po tym, kim się otacza i koło kogo stoi, jest dowodem na to, jak wyglądają stosunki. No, mamy taką rzecz. Od czasu do czasu widzimy przetasowania, które mają pokazać, że nikt się nie może czuć bezpieczny. Tu maleńka tylko dygresja, a propos właśnie, że to jest metoda Putina, no to co on zrobił na przykład odsuwając Szojgu, żeby dać ministra obrony Białorusowa, który jest cywilem, prawda? Są takie drobne przetasowania, mówię o ludziach na świeczniku i one, mimo że Szojgu był oczywiście jego bardzo zaufanym człowiekiem i myślę, że w dalszym ciągu jest. Natomiast ta dygresja na czym polega? Otóż pojawił się w Fundacji Nawalnego taki film dokumentalny, który nazywał się prowokacyjnie Zdrajcy i tam była mowa o tym, że opozycja demokratyczna, która się wywodziła z lat 90., odpowiada za to, że Putin został wniesiony do władzy, bo oni uważali, że on nic nie znaczy, ma powiązania ze służbami, które były wówczas przydatne i że oni mogą go postawić na świeczniku i przyczynili się do tego i oni nakłonili Jelcyna, żeby wyznaczył go jako swojego następcę. I przy tej okazji rozpoczęła się taka dyskusja, że Putin jest wytworem nie tylko radzieckiego KGB, ale też lat 90. Przecież on zaczynał jako człowiek numer 1, najbardziej demokratycznego mera Petersburga, Sobczaka, prawda? On na początku tych rewolucyjnych zmian, wówczas się wydawało, demokratyzacji Rosji, był w awangardzie. Ale przy tej okazji ktoś powiedział taką rzecz, że Putin nigdy nie pozbył się takich cech bandyckiego Petersburga lat 90. No bo to były bandyckie czasy, umówmy się, prawda? Dzielono strefy Pruszków i Wołomin. Dokładnie. I kryminalna rewolucja. Tylko pewnie do potęgi entej. Do potęgi entej, tak, bo i większe pieniądze do podziału i większe kawałki tortu do podziału. I więcej ofiar. I więcej ofiar, tak. No kryminalna rewolucja to ona była... Dosłownie to była kryminalna rewolucja. I tam ktoś powiedział, są takie 4 cechy, które świadczą o tym, że on wywodzi się z bandyckiego Petersburga lat 90. Pierwsze to jest podział na swoich i frajerów.
Frajer jest zawsze słaby, stąd kult siły, prawda? Nie szanuje się frajerów słabych. Kult siły i kult przemocy, który wypływa z tego pierwszego. Miłość do pieniędzy, co świetnie pokazał Nawalny i o czym wszyscy wiedzą, chociaż większość Rosjan to uważa, że to nic nadzwyczajnego, bo przywódca takiego państwa musi być bogaty i musi żyć przyzwoicie. Carowie zawsze byli tacy. Tak. I ostatnia cecha tego bandyckiego Petersburga to jest zbieranie haków. No i jak mi mówił jeden z takich właśnie ekspertów, że Putin cały czas ma na kogoś jakieś haki, to się też wiąże z taką jego, powiedziałabym, psychiką, nie wiem jak to nazwać, no ona jest trochę, no jak to nazwać, wręcz on paranoiczną psychiką. On ma taki strach. To wyraźnie zaczęło się to uwidaczniać już przy okazji pandemii, bo to już widzieliśmy wręcz. Ten długi stół, przy Ten którym długi się... strach, tak. I on rzeczywiście cały czas zbiera jakieś haki i wszyscy muszą, nikt się tam nie może czuć na tym Kremlu pewnie. Dlatego między innymi też go popierają, bo nigdy nie wiadomo, co się stanie i kto co o nich wie i jak to się skończy. Tak. Ale ten paranoiczny strach widać wyraźnie. No i co jeszcze? Narcyzm, który się ujawnił przez przypadek, kiedy nie wyłączono w czasie spotkania z Xi Jinpingiem mikrofonu i ten dialog słynny, który ujrzał światło dzienne, że można żyć 150 lat i że badania genetyczne i badania nad powstrzymaniem procesu starzenia umożliwiają życie 150 lat i złośliwie mówią, ktoś powiedział, teraz wiemy, na co po prostu pracuje cała gospodarka Rosji. No tak. Pracuje na to, żeby stworzyć eliksir, który zapewni mu nieśmiertelność. Na koniec chciałem pani zapytać takie pytanie głębsze. Czy spędziła pani wiele lat z Rosji? Jeździła pani, nie wiem, ile razy, dziesiątki czy setki, ale obserwowała pani tę Rosję od bardzo różnych stron. Do 2020 roku, jak rozumiem. Czy pani, kiedy pani zobaczyła to, co Rosjanie robią na Ukrainie, te mordy, gwałty, bombardowania, tortury, no te wszystkie rzeczy, które wydawały nam się, że tylko znamy z podręczników, Tak, nie? że Że to to nie z książek, wróci. że to już tego nie ma, nie? A tymczasem jest na wyciągnięcie ręki niemalże. Czy panią to zaskoczyło? Poza tym, że oczywiście każdy będzie, no jakoś tam zaskoczyło, ale czy pani mówi, tak, no to są ci Rosjanie, to jest ta Rosja, którą ja znam. Czy nie, to jest zupełnie inna Rosja? Czy tam się coś zmieniło? Jak to z pani perspektywy wygląda? Tak, to było dla mnie zaskoczenie, bo wielokrotnie naprawdę były ciężkie dyskusje. Prowadziłam ciężkie dyskusje z różnymi grupami społecznymi, z ludźmi ze świecznika opozycji i z ekspertami i z prostymi ludźmi. W Rosji. Tak, i często kłóciliśmy się i spieraliśmy między innymi o Polskę, dlatego że oni, wtedy się przekonałam, że wiedza na temat Polski i na przykład paktu Ribbentrop-Mołotow i tego, że Związek Radziecki napadł na Polskę jest dla niektórych odkryciem i były bardzo ciężkie dyskusje, ale ja jakoś wtedy nie odczuwałam takiej agresji i takiej nienawiści, którą zobaczyłam teraz, którą widzę teraz. Ale mówię, z perspektywy czasu inaczej pewne rzeczy się odbiera, bo ja na przykład teraz widzę, że były pewne sygnały, które być może zbagatelizowałam, ale właśnie one dotyczyły nawet nie Polski, tylko tej Ukrainy. Ta Ukraina zawsze była taką solą w oku. Ona denerwowała właśnie to, że oni chcą być takim niezależnym państwem, że oni mają, jeszcze nie wszyscy wtedy, bo umówmy się, że dopiero ta wojna wyzwoliła naprawdę, a w zasadzie nie wojna, tylko już rewolucja godności, czyli Euromajdan, to był taki też zwrot, no ale wojna to już w ogóle. Nawet ci, którzy mieli wątpliwości, nie mają wątpliwości, że z Rosją im jest nie po drodze. Ale
wiem, że to niektórzy powiedzą, o Jezu, jeździła i nie zauważyła, ale mi się świat zawalił. Świat na moją głowę, niebo mi spadło. Także dlatego, że część osób, które ja znam, z którymi pracowałam, nagle zaczęła bezrefleksyjnie godzić się na tę wojnę i nawet bezrefleksyjnie ją usprawiedliwiać. I naprawdę to nie są osoby, które nie mają wiedzy albo dostępu do informacji, bo tu też jeszcze, żeby obalić też jeden mit, że to nie jest tylko tak, że oni nie mają całkowicie dostępu, mimo blokowania internetu i blokowania komunikatorów i mimo kolejnej kuriozalnej ustawy, która weszła w życie od 1 września, która wprowadza kary, co prawda administracyjne, ale jednak kary za przeglądanie w internecie treści, które są według władz ekstremistyczne, a do takich należy na przykład czytanie książek Akunina, który został uznany i skazany zaocznie, czy poety Bykowa. W związku z tym, no to już jest kolejne kuriozum. Oni mają dostęp. Młodzież świetnie obchodzi ten VPN, ale mimo to to jest taka bezwarunkowa miłość do tej Rosji. My wiemy, jak ona jest straszna, ale matuszka Rosja jest ponad wszystko. I taka chęć odgrywania się za okres, jak oni mówią, poniżania nas. Tutaj nikt się nie liczył z naszym zdaniem. Proszę bardzo, wyście nas poniżali, myśmy dla was tyle rzeczy zrobili, próbowaliśmy demokratyzować, nic z tego nie wyszło. I jest taka jakaś agresja i nienawiść. I wtedy dopiero odżywają te wszystkie wspomnienia, to co opowiadali ludzie, jak wchodzili żołnierze Armii Radzieckiej do Polski. I dopiero wtedy te wszystkie informacje układają się w jeden ciąg. Ale ja myślałam, że oni się z tego już wyzwolili. Że to jest jednak społeczeństwo, które i w latach 90. liznęło świata, że to już nie była ta Rosja za żelazną kurtyną, gdzie wyjazd do Polski to już było szczytem marzeń, bo Polska była uważana za najbardziej wesoły barak Związku Radzieckiego i za taki W tej najbardziej... scenie Kuryca Polska, nie za granicę. Ale jednak z jednej strony tak mówili, ale z drugiej strony to za taki najbardziej zachodni. No jednak u nas i była prywatna własność ziemi, i była ogromna rola Kościoła, która była wyeliminowana w Rosji, prawie, że... No i Kościół pełnił inną rolę niż Rosja. Dokładnie, więc dla nich Polska nawet w czasach PRL-u też była takim zachodnim. Polska, Jugosławia, NRD. To były takie kraje 3, gdzie wyraźnie wyróżniały się na tle tego pozostałego obozu socjalistycznego. Natomiast, jeszcze raz powtarzam, wydawało mi się, że w czasach, kiedy oni zaczęli jeździć po świecie, w czasach, kiedy pojawił się internet i mieli dostęp do informacji, że oni się powinni zmienić, a tu się okazuje, że nie. Ale mówię, żeby zrozumieć ten fenomen tego Putina, bo o tym opowiada książka, chociaż była pisana przed wojną, to trzeba też sobie uświadomić jedną rzecz, że ten Putin odpowiedział na pytania, które nurtowały większość Rosjan i który ich bardzo dowartościowywał. To nie jest tak, że Putin zniewolił Rosjan, tylko on jest z Rosji, on jest esencją tej Rosji. To ja tylko jeden cytat, ja mam ich dużo oczywiście, ale jeden cytat rozmówczyni, taka opozycyjna dziennikarska, która powiedziała mi jedno zdanie ważne dla mnie a propos tego pytania, czy Putin gra pod publiczkę, czy publiczka ze strachu albo z koniunkturalnych celów gra pod Putina. Uwaga, ja zadałam takie pytanie opozycyjnej dziennikarce. Jakie są największe grzechy Putina? I w odpowiedzi usłyszałam. To, że odwołuje się, powiedzmy, do nie najlepszych cech charakteru człowieka, mówi to ładnie mój rozmówca, do imperialistycznych ciągot. Putin mówi to, co ludzie chcą usłyszeć, bo większości z nas nie podoba się, bo większości z nas podoba się imperialny ton na zasadzie, ale im pokazaliśmy, odegraliśmy się, wzięliśmy rewanż za to, że nas poniżano.
To jest też trochę odpowiedź. Jeszcze raz powtarzam. No, świat mi się zawalił, nie mogę tam jeździć. Zerwałam wiele kontaktów, bo nie jestem w stanie zaakceptować argumentacji i tego, co mówi część osób. Bardzo mi żal tych, którzy rzeczywiście od początku krytykowali Putina, a wojnę przeciwko Ukrainie w bezwzględny sposób krytykują. Dostaje im się od Rosjan też i od władz rosyjskich w straszny sposób. Na nich spada odium i naprawdę to jest niesprawiedliwe, ale tak jest. I jak powiedział jeden z politologów, Białkowski, on powiedział, że jeszcze kilka pokoleń będzie zmywało z siebie krew, która pojawiła się na rękach po agresji To na jeszcze Ukrainę. takie ostatnie pytanie na puentę. A jest pani w stanie sobie wyobrazić inną Rosję? Rosję jako normalny kraj, o której marzył Zachód, zwłaszcza w ogóle Niemcy, no ale też część Wszyscy polskiej tylko nie inteligencji, prawda? Ja nie, no przecież Rosja demokratyczna, walczą, to uciemiężony naród, prawda? Marzący o wolności, a to były chyba nasze marzenia. Iluzja. Iluzja. Czy dzisiaj pani ze swoimi doświadczeniami, z tym, co pani widzi Co się tam dzisiaj w Rosji, czy pani jest w stanie sobie wyobrazić to, Nie. że to kiedyś będzie normalny, Niestety nie demokratyczny jestem, państwo? bo coraz bardziej popularne staje się stwierdzenie, które już dawno było powtarzane, ale teraz z potrójną siłą, że Rosja ma swoją drogę. Rosja jest zbyt duża. Rosja ma 11 stref czasowych, leży na 2 kontynentach, to jest Europa i Azja i Rosja potrzebuje swojej drogi opartej na sile i sile, jak oni to mówią, starszego, a tym starszym w tej chwili jest Putin. Dlatego uważam, że jednak oni nie chcą iść w większości to pokazuje nastawienie do opozycji, częściowo ze strachu, a częściowo szczere. Do opozycji, która jest zresztą skłócona, ale to już inna sprawa. Że ta opozycja nie miała posłuchu, nie tylko ze strachu, ale także dlatego, że Putin wydawał się bardziej atrakcyjny, bo on stawiał na wartości tradycyjne, na dowartościowanie Rosjan, na przekonaniu ich, że on broni interesów Rosji i swojej drogi. Natomiast, co mogę powiedzieć na koniec? Że jak w 1991 roku rozwalił się Związek Radziecki, no to też mało kto parę lat wcześniej wierzył w to. Wydawało się, że to już jest tak ugruntowane i zacementowane, że nie ma najmniejszych szans, a jednak stało się. Także nie wiem, w tej chwili ja takich szans nie widzę. Natomiast widzę co innego. Widzę, że jesteśmy świadkami wykuwania się nowego porządku międzynarodowego bezpieczeństwa. To bez 2 zdań. Dzisiaj to widzimy. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję Barbara bardzo. Podolszek. Dzięki serdeczne. Dziękuję państwu. Napiszcie, co sądzicie. Pewnie też nie wierzycie, bo trudno w to uwierzyć, ale ciekaw jestem państwa opinii. Napiszcie, wspierajcie Układ Otwarty na Patronite, subskrybujcie i oglądajcie. Dziękuję serdecznie. Do następnego razu. Nagraj to w blisko.